To było zdecydowanie zbyt krótkie spotkanie. Miałem na test nową Toyotę Land Cruiser zaledwie przez chwilę, więc niestety nie zabrałem jej w wymagający teren, gdzie ta japońska legenda czuje się najlepiej i gdzie najpewniej pokazałaby pełnię swoich możliwości. Mimo to postanowiłem przyjrzeć się jej z perspektywy codziennego, bardziej konwencjonalnego użytkowania, bo to auto budzi gigantyczne emocje, nawet na asfalcie. Testowy egzemplarz w topowej wersji Executive dotarł do mnie w czarnym lakierze z przepięknym brązowym wnętrzem. Zestawienie to wygląda naprawdę elegancko i wręcz luksusowo, choć prywatnie postawiłbym na inny, jaśniejszy kolor nadwozia, na przykład piaskowy, który zdecydowanie mocniej uwydatniłby fantastyczne, pudełkowate i nawiązujące do bogatej historii modelu detale stylistyczne. Ale o stylistyce porozmawiamy później, a tymczasem jestem Kamil Rogala i zapraszam Was na mój test Toyoty Land Cruiser. No i zabieramy się do testowania Toyoty Land Cruiser, zaczynając oczywiście od bagażnika i tu będzie pewna dziwna ciekawostka, ale o tym za chwilę. Gabaryty, długość równe 4925 mm, rozstaw osi 2850 mm oraz wysokość sięgająca do 1935 mm. To wszystko bezpośrednio przełożyło się na możliwości załadunkowe. No i tutaj mamy dzieloną klapę, a tutaj taką miękką i trochę średniej jakości roletkę. Szkoda, że tutaj nie ma jakiejś twardszej wytłoczki, na której można coś położyć. Oczywiście możemy sobie otworzyć całą klapę elektrycznie, tak jakby luksusowo. No i zobaczcie, ta roletka taka no nie przystoi moim zdaniem Toyocie Land Cruiser za ponad 400. No tak jakoś średnio to wygląda. No i zobaczcie, tutaj mamy niby podwójną podłogę, tutaj nieduży schowek. Tutaj jeszcze dodatkowe schowki po bokach, oczywiście port zasilania, tu dodatkowy schowek na jakieś drobiazgi, tu tak samo, ale no to jeszcze jakieś szpargały można upchnąć, tak samo tutaj mamy podnośnik, lewarek i tak dalej. Są haczyki, no ale wracając do tej podłogi, nie mamy wersji 7-osobowej w Polsce, nie mamy też unoszonej tej podłogi, więc pod nią nic nie złożymy. Tutaj możemy sobie złożyć fotele w ten sposób, tu mamy jeszcze dodatkowy schowek, a tamta przestrzeń niestety jest niewykorzystana, choć mogą być tam schowane dodatkowe fotele, ale nie u nas. I co ciekawe, w boczkach bagażnika zostały miejsca na uchwyty na kubki. Po co? Nie wiem, choć się domyślam, że to są jakieś oszczędności. Tutaj dość spory zakres regulacji oparcia kanapy. No tak na piąto chyba bym woził tylko teściową, ale dobra, mniejsza z tym. Z tymi uchwytami na kubki to chyba by się przydało tylko wtedy, gdybyśmy sobie w bagażniku rozłożyli materac i zrobili z tego mini kampera. No, nie wiem. Tak czy siak, pojemność 573 litry, dość nieźle, a po złożeniu tylnej kanapy i załadowaniu auto pod sam dach, kufer pochłonie aż 1895 litrów. Całkiem przyzwoicie, ale teraz lecimy na kanapę z tyłu i od razu zobaczmy, jak wygląda kwestia, no tak, tutaj bardzo ładne okno dachowe, kwestia uchwytów Isofix, całkiem nieźle, pod bardzo ładnie wykonaną klapką na żaby. Całkiem nieźle to wygląda. Chodzimy po stopniu do tyłu. No jak z przestrzenią? No moim zdaniem jest mnóstwo wolnej przestrzeni pod maksymalnie opuszczonym oczywiście przednim fotelem. Jest kieszeń, dodatkowe strefy klimatyzacji, podgrzewania i wentylowania tylnej kanapy, co dość rzadko się zdarza, chyba tylko w segmencie premium. Dodatkowe porty USB,
złącze zapalniczki samochodowej, dodatkowa kieszeń. Jest też podłokietnik i w sumie tyle. Niestety nie możemy sobie złożyć środkowej części oparcia. Może trochę szkoda, to byłby jakiś tam większy walor praktyczny. Jest dodatkowe światełko, duże okno dachowe, haczyki, uchwyty, dodatkowe nawiewy, tutaj cykorłapka, jakość materiałów naprawdę dobra. Tu jest trochę miękko, tu jest trochę tworzywa, trochę pianki. No tak, możemy sobie tutaj wyjrzeć przez okno. Nagłośnienie JBL. Miejsce nad głową? No chyba tutaj nie muszę mówić, że tego jest naprawdę pod dostatkiem. Tutaj nawet bardzo wysokie osoby będą podróżowały. Całkiem komfortowo. To tyle z kanapy z tyłu. Zaraz przesiadamy się na fotel kierowcy i sprawdzimy, co tam się dzieje. No jeszcze rzut oka na podwozie, solidna rama, tutaj nie ma już na co narzekać w zasadzie. Jeszcze rzut oka na kanapę, no miejsca jest tutaj naprawdę sporo, no oczywiście tunel środkowy jest dość wydatny, ale cóż, mamy tutaj napęd na 4 koła, a nie jakieś tam pierdu. Zamykamy drzwi i tak, no tutaj właśnie dzieje się dużo, zresztą zobaczcie jak dużo jest tutaj przycisków i chwała za to Toyocie, że się tego nie pozbyła w kultowym modelu Land Cruiser. Oczywiście są wirtualne zegary, jest dodatkowy ekran, ale poniżej jest naprawdę sporo przycisków, które są wygodne w obsłudze. Jeżeli chodzi o sam system, jest tutaj trochę starsza wersja tego toyotowskiego systemu. Nowsza jest już w Toyocie RAV4, którą już testowałem i tam co prawda wygląda to bardzo podobnie, ale jednak możliwość dzielenia ekranu jest dużo wygodniejsza. Podgrzewane, wentylowane fotele, ale to tylko w tej wersji Executive. Dodatkowe porty USB, widok z kamer, no tutaj można sobie dość dużo regulować, chociaż akurat w tym przypadku ten widok jest trochę przeciętny, ale podczas cofania nie ma z tym problemu. Tacka z ładowarką indukcyjną bez chłodzenia, wybór trybów jazdy, no tak, tych trybów jest sporo, no sorki. Ale w podstawowej wersji są tylko 3 tryby, a potem jeżeli sobie włączymy tryb właśnie napędu, to już jest trochę więcej do wyboru. Tryb na piasek, na kamienie i tak dalej. Tu jeszcze coś innego, więc naprawdę można się tutaj pobawić, jeżeli ktoś lubi jazdę w terenie. Podejrzewam, że tutaj chyba nie wiem, czy znajdzie coś, co by mu brakowało. Zresztą o tym jeszcze porozmawiam trochę później, a tymczasem jedziemy dalej. Jest oczywiście auto hold, dodatkowe tryby napędu, rozłączanie i tak dalej. Tak jak mówię, o tym porozmawiam później. Schowek w podłokietniku chłodzony, co słychać. I dość pojemny, niestety niczym miękkim nie wyłożony. Schowek przed pasażerem również twardy, dość pojemny, nie ma na co narzekać. Tu są bardzo miękkie materiały, tu jest oczywiście cykorłapka, a sterowanie ekranem dość przyjazne, dość ergonomiczne, ale tak jak mówiłem w przypadku systemu głównego, tak samo tutaj mam wrażenie, że w Toyocie RAV4, w nowszej wersji tego systemu jest dużo wygodniej i tak bardziej przyjaźniej dla użytkownika. Dużo przycisków, tak samo tutaj kilka. Jakość wykończenia, no nie ma się do czego przyczepić. Tu miękko, solidnie. Szkoda, że nie jest ten uchwyt na przestrzał, no ale cóż. No tutaj. No tak. Tu mogłoby być trochę lepiej, ale to chyba jedyny element, który no tak nie do końca się spasował w fabryce. No i tu też mogłoby być trochę lepiej. Jakość spasowania nie jest zła, nic nie trzeszczy, ale jak widzieliście w niektórych miejscach przydałby się jakiś dodatkowy, ciaśniejszy uchwyt z plastiku. No cóż, nie może być idealnie. Nawet tutaj jest sporo przycisków, więc no pod tym względem w przeciwieństwie do chińskiej konkurencji, tak tutaj nie mamy na co narzekać. A co pod maską? No i zaraz podnosimy tą ciężką, wielką machę, która no niestety nie jest na teleskopach, więc
trzeba się troszeczkę postarać, żeby to unieść. Tak czy inaczej, Toyota wyposażyła Land Cruisera J250 w zmodernizowaną wersję jednostki wysokoprężnej o pojemności 2,8 litra i mocy 205 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy na poziomie 500 Nm dostępny jest już w niskim przedziale od 1600 do 2800 obrotów na minutę. Najważniejszą nowością w układzie napędowym jest zastosowanie technologii MHEV, czyli miękkiej hybrydy, ale o tym opowiem już za chwilę podczas jazdy testowej. I witam Was z powrotem zza kierownicy Toyoty Land Cruiser z silnikiem wysokoprężnym 2,8 litra z instalacją MHEV o mocy 205 koni mechanicznych, oczywiście z napędem na 4 koła i automatyczną skrzynią biegów. Teraz pokonamy sobie spokojnym tempem 10 km po mieście i pod koniec tego dystansu sprawdzimy, jakie jest zużycie paliwa. Mamy więc chwilę czasu. Dlatego też przez chwilę zanudzę Was historią Land Cruisera, która jest bardzo długa i ciekawa, ale oczywiście o wszystkim nie będę Wam mówił. A historia Toyota Land Cruiser to ponad 70 lat ewolucji. Od surowego wojskowego prototypu Toyota BJ z 1951 roku do globalnego symbolu niezawodności, który od 1954 roku oficjalnie dumnie nosi swoją obecną nazwę Land Cruiser. Z biegiem dekad drzewo genealogiczne modelu rozgałęziło się na 3 wyspecjalizowane linie. Roboczą Heavy Duty, luksusową Station Wagon oraz uniwersalną Light Duty lub Prado. Opisywana najnowsza generacja J250 zastępuje wysłużoną serię J150, jednak zrywa w Europie z przydomkiem Prado na rzecz powrotu do korzeni. Co widać zresztą zarówno po retro stylistyce nawiązującej do kultowych serii J40 i J60, jak i po zastosowaniu wytrzymałej ramowej platformy TNGA-F rodem z większego modelu J300, którego oczywiście w Europie nie uświadczymy. A jeśli już wspomnieliśmy o stylistyce, to kanciaste kształty nowej Toyoty świetnie nawiązują właśnie do klasycznych surowych przodków z rodziny BJ, albo jak to woli BJ, pozbywając się przy tym moim zdaniem trochę zbędnych obłych przetłoczeń znanych z poprzednich lat. Testowana sztuka pokryta była lakierem Neutral Black, który wymaga 4400 zł dopłaty i auto w czerni prezentuje się niczym opancerzony wóz dla służb specjalnych, ale moim zdaniem przy tak wyrazistych detalach warto rozważyć choćby lakier Sand, który wygląda moim zdaniem lepiej, a jest tańszy, bo kosztuje 2900 zł. Co jeszcze? Wariant Executive wyróżnia się z zewnątrz potężnymi 20-calowymi felgami, które i tak wyglądają na małe, bo zostały obute w opony o profilu 265/60 i też wyróżnia się zaawansowanymi matrycowymi światłami głównymi Matrix LED i możecie sobie zwrócić uwagę, bo właśnie wersja Executive z przodu ma takie poziome listwy świetlne, a wersja tańsza Invincible ma takie okrągłe światła i moim zdaniem wyglądają lepiej, ale znowu tą tańszą wersję, tej tańszej wersji nie możemy połączyć z bogatszym wnętrzem, na przykład z wentylacją. Trochę dziwnie, ale no cóż, tak to sobie Toyota wymyśliła. Konfigurator jest raczej bardzo ograniczony i niewiele tam możemy zmienić. Szkoda, bo to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe auto. Drogie, ale bardzo ciekawe, chociaż o cenach porozmawiamy sobie później. A jak już jesteśmy we wnętrzu, to właśnie otwierając te masywne drzwi czeka nas naprawdę miłe zaskoczenie. Surowość nadwozia błyskawicznie ustępuje tu miejsca naprawdę wybitnemu komfortowi. Kabina w odmianie Executive obszyta jest piękną, brązową tapicerką ze skóry naturalnej, może być też czarna. Oczywiście ta skóra naturalna łączona jest z syntetyczną, jakby inaczej mogło być ekologia. Przednie fotele są nie tylko w pełni regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień, ale również wentylowane i podgrzewane. Japończycy nie zapomnieli też o pasażerach z tyłu. Tak jak już widzieliście, tam też mamy grzanie i wentylację. No nic, tylko jeździć w naprawdę dalekie dystanse.
No deskę rozdzielczą już sobie obejrzeliśmy wcześniej, ale żeby z obowiązku stała się zadość, jest ona wyposażona w dwa sporej wielkości 12,3 cala ekrany, Digital Cockpit oraz system operacyjny Toyota Smart Connect Plus z nawigacją, ale pozostawiono tutaj też mnóstwo fizycznych przełączników i solidnych przycisków, którymi można obsłużyć kluczowe systemy bez rozpraszającego błądzenia w menu, a to jest dość powszechne, no głównie w chińskich autach, gdzie nawet zmiana kierunku nawiewu wymaga kilka kliknięć w ekran. No w terenie to na pewno jest bardzo wygodne. O pokładowy relaks w trasie jeszcze dba 14-głośnikowy system Premium Audio JBL. Na bezpieczeństwo wspierają systemy m.in. wyświetlacz HUD na szybie, cyfrowe lusterko wsteczne, które jest bardzo przyjemne, jeżeli z tyłu siedzi komplet pasażerów i tak dalej. No jest tego naprawdę dużo, również systemy wsparcia kierowcy podczas jazdy autostradowej. O dziwo działają całkiem nieźle pod tym względem. Toyota naprawdę się postarała. System nie jest zbyt nowoczesny, ale cała reszta nie budzi zastrzeżeń. No i jak wspomniałem również wcześniej, Toyota Land Cruiser w generacji od 250 została wyposażona w zmodernizowany silnik wysokoprężny o pojemności 2,8 litra. No tak, o tym silniku trzeba powiedzieć trochę więcej, bo ma on kilka ciekawych rozwiązań. Moc silnika to 205 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy to 500 Nm. Ten moment obrotowy dostępny jest w zakresie od 1600 do 2800 obrotów na minutę. Całość jest naprawdę dynamiczna, przyjemnie się tym jeździ po mieście. Oczywiście nie jest to auto sportowe ani jakieś tam wyczynowe, ale nie ma żadnych kompleksów, jeżeli chodzi o start spod świateł. Największą nowością w układzie napędowym jest zastosowanie technologii MHEV, czyli Mild Hybrid 48V. To niewielki silnik elektryczny dysponujący mocą blisko 12 koni mechanicznych i momentem 65 Nm, który płynnie wspomaga pracę układu start-stop i poprawia elastyczność w dolnych rejestrach, dość sprawnie współpracując z nową 8-stopniową skrzynią automatyczną. Jeżeli ktoś liczy na częste przechodzenie w tryb żeglowania i jakieś naprawdę spore oszczędności wynikające z zastosowania tej miękkiej hybrydy, no to raczej się rozczaruje. Tu aż tak cudownie nie jest. Nawet ten system start-stop no, działa płynnie, ale czasami potrafi, uruchamianie silnika potrafi zatrzęść całą kabiną. No ale z drugiej strony mamy tutaj wielkiego diesla, a nie mały silnik benzynowy, więc no coś za coś można pewne niedoskonałości po prostu zaakceptować. No i z drugiej strony to Land Cruiser, a nie jakiś miejski crossoverek do wożenia ziemniaków z marketu. A jeśli chodzi o prowadzenie, no to przyznam, że jestem bardzo mile zaskoczony, bo na asfalcie auto prowadzi się zaskakująco pewnie i stabilnie. Ok, jest olbrzymie, niekoniecznie zwrotne, no bo mamy tutaj stały napęd na 4 koła, no ale z drugiej strony jeżdżenie tym kolosem po mieście naprawdę nie sprawiało mi żadnych problemów. Było naprawdę przyjemnie. Poza tym w nowej generacji wyeliminowano zjawisko irytującego takiego głębokiego bujania nadwoziem na poprzecznych nierównościach. Rowerzystom i pieszym nie grozi już widok mocno nurkującego przodu przy hamowaniu, bo to bywa dość niekomfortowe psychicznie. Spalanie oscyluje średnio wokół katalogowych wartości nieco ponad 10, niespełna 11 litrów na 100 km, ale o tym się przekonacie sami za chwilę, jak wypada spalanie w mieście, bo to dość ciekawe. W mieście jest sporo, na drogach podmiejskich jest trochę mniej, a na autostradzie, drodze ekspresowej znów jest sporo, bo wtedy o sobie dają znać gabaryty, no i aerodynamika kiosku. Co istotne, Toyota już przystosowało tą jednostkę wprost z fabryki do zasilania zarówno tradycyjnym dieslem B7, B10, jak i ekologicznym paliwem XTL, czyli HVO 100, pozyskiwanym z odpadów organicznych. I
To paliwo udało mi się przetestować przy okazji jazd testowych, dłuższych jazd testowych Mazdą CX-80. Robiłem to już jakiś czas temu. Link mam nadzieję gdzieś tutaj znajdziecie, jak nie zapomnę. Jak nie, no to na moim kanale jest już test Mazdy CX-80 z silnikiem 3.3 dieslem napędem na 4 koła, która była zatankowana właśnie paliwem HVO 100. To paliwo jest droższe, ale podobno na tym paliwie silnik pracuje lepiej. Nie wiem, ciężko mi porównać. No i jeszcze mamy chwilę czasu jazdy po mieście, więc przejdźmy do opisu walorów terenowych tego auta, których niestety nie udało mi się sprawdzić, bo nie miałem na to czasu, a chciałem bardzo Wam pokazać ten samochód. I właśnie choć tym razem zabrakło mi czasu na sekcje jakieś offroadowe, choćby w jakimś lekkim terenie, to specyfikacje oraz zestawy przełączników na tunelu środkowym potwierdzają, że po zjechaniu z utwardzonych dróg J250 to prawdziwy terenowy kombajn. Wersja Executive dysponuje kompletnym zestawem systemów wspomagających jazdę poza asfaltem, ale zanim Wam o tym poopowiadam, bo jest tego trochę, więc chociaż zaserwuję Wam trochę teorii, sprawdźmy, jakie wyszło spalanie w tym kolosie po 10 km drogami miejskimi przy dość takim przyzwoitym ruchu, no ale raczej spokojnym tempie. Po 10 km wyszło 10,1 litra na 100 km. No jak na takiego kolosa, to moim zdaniem wynik w mieście wręcz rewelacyjny. A jak to auto spisze się na drogach podmiejskich przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę, ruszamy na taki odcinek testowy. Po drodze będzie kilka postojów na światłach, ruch taki raczej średni, zobaczymy jaki wyjdzie wynik. No ale wróćmy wreszcie do tych systemów wspomagających jazdę w terenie. Jest to przede wszystkim system rozłączania przedniego stabilizatora o nazwie STM. Opcja ta pozwala z wnętrza kabiny zwiększyć skok przednich kół, dzięki czemu opony nie tracą kontaktu z podłożem w bardzo głębokich kolejnach czy na takich poważnych nierównościach. Jest oczywiście tylny mechanizm różnicowy LSD Torsen oraz wszelkiego rodzaju blokady zapewniające optymalny podział momentu obrotowego i wyciągające auto z grząskiego błota. Jest oczywiście Multi-Terrain Select MTS z systemem Crawl Control. To zaawansowana elektronika dopasowująca pracę napędu do nawierzchni typu skały, shooter, piach itd. oraz system utrzymujący stałą pełzającą prędkość przy stromych podjazdach i zjazdach, czyli praktycznie w takich tego typu autach to jest raczej standard. Jest również Multi-Terrain Monitor, czyli zespół 4 kamer oferujących obraz wokół pojazdu w 6 różnych perspektywach, w tym widok na przestrzeń bezpośrednio pod kołami. Cały ten zestaw no naprawdę nie powinien rozczarować nawet wymagającego miłośnika jazdy w terenie. Ja takim kierowcą nie jestem, czasem w teren się wybiorę, ale raczej tak mówiąc nowomową, casualowo, więc nawet jeżeli bym miał okazję przetestować to auto w terenie, no to co ja mógłbym Wam powiedzieć? A o takiej jeździe mogę Wam powiedzieć trochę więcej, bo jeżdżę tak na co dzień. Jeżeli Wy macie jakieś doświadczenia z jazdy w terenie Toyotą Land Cruiser, może nawet starszą generacją, to dajcie znać, jak ona wypada na tle innych aut, powiedzmy, tego typu. No dobra, chyba czas przejść do czegoś, co będzie chyba najmniej przyjemne, czyli do cen, bo gama Land Cruisera na rok modelowy 2027 z produkcją od kwietnia 2026 rozpoczyna się od wersji wspomnianej już Invincible, wycenionej na 408 900 zł brutto. Testowana bogatsza bluetoothowe akcenty i to wnętrze i cyfrowe lusterko i matrycowe LEDy i audio JBL wersja Executive to wydatek 449 900 zł. Dodajmy do tego jeszcze okno dachowe, ten czarny lakier, no i przekraczamy granicę 450 000 zł. To dużo, no ale w zamian dostajemy naprawdę kompletnie wyposażone auto, które bez trudu może wyciągnąć przyczepę z hamulcem o masie nawet do 3,5 ton i tak dalej. No do czego można się jeszcze doczepić w tym samochodzie? No i diesel. No okej, ma miękką hybrydę, ale no ona taka miękka jak
No nieważne. A jak po 10 km drogą podmiejską od 70 do 100 km wyszło 7,8 litra na 100 km. Przy spokojnej jeździe drogami podmiejskimi można zejść nawet poniżej 7 litrów. Sprawdziłem, da się. A ile zużyjemy paliwa na drodze ekspresowej przy 120 km na godzinę, to sprawdzimy po 10 km. No cóż, chyba czas powoli podsumować to auto i będzie to trochę trudne zadanie. Ok, nie sprawdziłem go w terenie, więc na ten temat nie będę się wypowiadał, ale pod kątem takiego normalnego użytkowania, bo podejrzewam, że Toyota Land Cruiser w 80% minimum ludzie będą użytkować, no tak, tutaj się włączył jakiś pipczyk, nie wiem czemu, no ale chyba kamera, która sczytuje mój wyraz twarzy. Miałem kamerę na głowie i chyba ona nie dogadywała się z kamerą w tym samochodzie. Trochę to irytujące, ale cóż, nie chciałem już teraz grzebać, żeby to wyłączyć. Do rzeczy. Jeżeli chodzi o użytkowanie, 80% pewnie będzie użytkowana na normalnych drogach. No nie wiem, no może ktoś kupuje to auto tylko po to, żeby jeździć w terenie, chociaż wątpię. Bo jeżeli chodzi o normalne użytkowanie, to auto zachowuje się jak taki większy, luksusowy SUV. Ok, trochę mniej cywilizowany przy wyższych prędkościach i w mieście, bo jest raczej mało zwrotny, ale poza tym no to naprawdę rewelacyjne auto na co dzień. Wygodnie pokonamy w niej długie trasy na asfalcie, a świadomość obecności ramy, blokad, rozłączonego stabilizatora i napędu wspomaganego instalacją 48V daje poczucie, że ten samochód dowiezie nas w najdalszy zakątek świata. I co najważniejsze, bezproblemowo z tego zakątka wrócić, no bo niezawodność Toyoty, szczególnie Land Cruiser, nie wiem jak z tą generacją, ale poprzednio chyba nie było z tym najmniejszych problemów. No i być może za to płacimy ponad 450 000 złotych. Czy warto? Nie wiem. Ocencie to sami. Moim zdaniem, jeżeli ktoś wie czego szuka, no to raczej warto. A jak ze spalaniem po 10 km ekspresówką, wyszło 9,4 litra na 100 km. A teraz jeszcze sprawdzimy sobie elastyczność w trybie normalnym od 90 do 120 km na godzinę. Całkiem nieźle, jak na jeżdżący kiosk chyba jest dobrze. A teraz jeszcze w trybie sport. Czy coś się zmieni? Poczekamy. No i dobra. Moim zdaniem zmiana niewielka, raczej kosmetyczna. Tak czy inaczej w każdym trybie można ładować od każdej prędkości pedał w podłogę i ten samochód naprawdę świetnie się zbiera. No i to by było chyba na tyle. Zjeżdżamy na Radom, centrum potworów, no i kieruję się właśnie do domu. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie, czy w tej cenie wybralibyście coś innego, czy jest coś lepszego, no i z jakim innym modelem moglibyście porównać Toyota Land Cruiser. Jest kilka, ale jestem ciekaw waszych typów. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia przy okazji kolejnych testów.